Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jakie odczucia ma Woron Kolarzyna z jazdy na oponkach, które niedawno kupił. Nie to, że ich nie znał, bo przecież tyle ich rozwaliłem, więc znam. Tak, ostatnio zakupiłem oponki GP 5000, bardzo ważne STR, czyli nie tylko S-y, które są dostępne pod mleko, ale też TR, jak dobrze pamiętam, to mają wtedy grubszą ściankę od samych S-ów. Chciałem spróbować, bo chciałem trochę, tak jak mówiłem ostatnio, odelżyć troszkę oponki, bo te 25 GP 5000 AS są cięższe niż te, które są tu, czyli 28 mm. Chciałem zobaczyć, czy na pewno będę szybszy. No i komfort, no niekoniecznie może większy, bo tu i tu jeździłem na mleku, ale biorąc pod uwagę fakt, że tutaj w tych GP 5000 zwykłych, czyli nie AS-ach, ścianki boczne są miększe, to powinno być wygodniej. No i teraz zróbmy sobie takie porównanie po dwóch jazdach. Inaczej może, no jeżdżę już parę set kilometrów na tych oponach, więc no jest duża różnica, ale mam takie zrobione dwie trasy, na których mamy waty, mamy kilometry, no i chcę Wam pokazać tą różnicę, jaka wyszła mi, powiedzmy, może nie w warunkach laboratoryjnych, a to Wam tutaj zaraz pokażę, bo znalazłem fajne właśnie badanie, gdzie pokazana jest różnica, jak to wygląda w laboratorium, i miałem tak jakby takie odczucie, że nie będzie różnicy. Patrząc na mój stary test, zapraszam do tego testu, gdzie porównuję zwykłą oponkę GP 5000 do oponki wcześniejszej generacji 4 sezonów. To tam były jeszcze dętki, Woron wtedy był dętkowy, teraz jest mlekowy. I tam, jak pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to zapraszam do obejrzenia, nie było różnicy, jeśli chodzi o to, ile mocy musimy włożyć do tamtych prędkości, w jakich robiłem test. Spodziewałem się trochę tego samego tutaj, ale jestem mega zaskoczony, bo za chwilę będą pokazane Wam tutaj różnice, jakie udało mi się uzyskać przez tą zmianę. Porównamy sobie teraz na początek trasę, w której zrobiłem 39 km, bo mam taką ulubioną, nawet w tej chwili znajduję się na tej trasie w połowie. I tutaj raczej nie będziemy się czepiać o waty, bo na tych S-ach miałem zrobione 135 watów, a na AS-ach All Season miałem 136, więc myślę, że nie ma co czepiać się 1 watu, nawet w kwestii tej, że te zrobiły troszkę oszczędności o 1 wat przy tej samej odległości trasy. I teraz tak, co mnie mega zaskoczyło, żeby nie było, tu gdzie jestem, bardzo dla mnie jest dziwne, że tu praktycznie o tej porze roku nie wieje wiatr. Na tej zasadzie, że jest cały czas tak samo. Nie ma to, czy jadę pod wiatr, czy nie pod wiatr. No jest dziwnie dla mnie, bo w Zamościu na przykład jak wieje, to wieje. W jedną stronę i kuźwa jadę w jedną stronę 20 na godzinę, bo wieje, a z wiatrem wracam 40. A tu jest wszędzie to jakby równomiernie. Dopiero w ten weekend jechałem pierwszy raz pod jakiś tam wiatr. Także uważam to, że warunki były takie same, jeśli chodzi o wiatr. I teraz tak, na AS-ach mieliśmy średnią 25,7, a na tych S-ach mieliśmy 26,3. Czyli mamy różnicę taką, że na 40 km mamy średnią większą o 0,6 km. Dużo, niedużo, powiecie, ale jakby nie było, przy ultramaratonach takie 0,6 km przy powiedzmy 500 km trasie to jest mega dużo. I teraz, żeby było jeszcze ciekawiej,
mam tu drugą, jeśli mogę tak powiedzieć, ulubioną trasę. 226 km. Tutaj będzie też troszkę więcej. Na drugiej trasie, bo był objazd, bo był wypadek. I też będą ciekawe wnioski. Bo teraz tak, na AS-ach, czyli na tej All Season, mamy 120 W, a na tych mamy 106 W, czyli tu mamy aż 14 W różnicy na takiej trasie. I teraz najciekawsze jest to, że mamy różnicę aż 1,3 km. To jest bardzo dużo, bo teraz tak, sprawdzamy sobie tą trasę na S-ach, mamy 10 godzin 10 minut, przy 7 km dalej, a tu mamy 10,5 godziny. Także ja jestem w pozytywnym szoku, bo bojąc się tego, czy będę w stanie je tak samo rozwalać jak te tradycyjne GP5000. Na razie jestem mega zaskoczony komfortem, bo jest lepiej. Dobra, powiecie, że tu jest 28 mm, a tam było 25, więc to jest kolejna sprawa, która pokazuje nam, że szersza oponka wyższej klasy, może inaczej, nie wyższej klasy, tylko szersza oponka przy klasie mniejszego oporu toczenia zrobiła taką dużą robotę, więc w tym momencie nie żałuję tej zmiany, nie żałuję tych testów, bo przy wyścigu, w którym chcę uczestniczyć, czyli dookoła Polski 3600 km, ta oponka może mi zaoszczędzić nie dość, że waty, to jeszcze pomóc mi na oszczędzeniu czasu, chociażby na to, żeby zrobić kupę w moim przypadku. Ostatnio na GCN-ie, bodajże wczoraj nawet, wyświetlił mi się film, gdzie pokazują test opon Pirelli z różnych klas, z 3 klas bodajże. Nie kojarzę Pirelli, jakie oni tam mają te swoje klasy. I też był fajny test, bo wyjechali we 3 w odstępach 35 sekund i się okazuje, że w ciągu 8 km, tak, 8 km, ten ostatni, który ruszył, dogonił tego pierwszego, czyli o minutę ponad na tych 8 km. Przy tych samych watach, oni tam jechali przy tych samych watach na kilogram masy ciała. Także pokazuje to właśnie, jaka jest różnica przy oponkach, za które płacimy więcej, ale mamy mniejszy opór toczenia. Kolejnym aspektem tych oponek to jest ich dźwięk. Nie wiem, czy uda mi się wam to odwzorować. Mamy teraz 38 na godzinę. Także dźwięk też jest w ogóle inny niż na tamtych oponkach. Także zapraszam do dyskusji. Dajcie znać w komentarzach, jakie wasze odczucia są, jeśli mieliście taki przypadek, że przechodziliście z tych droższych i gorszych teoretycznie opon, jeśli chodzi o opory toczenia, do tych z najwyższej półki. Także ja jestem bardzo zaskoczony, pozytywnie zadowolony, bo na pewno będę chciał na tym secie wystartować w maratonach, a na pewno pierwszy test będzie na 500 na Pięknym Wschodzie. Zobaczymy, czy uda mi się sprzed 2 lat. Może nie tyle, co będę chciał super szczególnie pobić rekord, ale zobaczymy, czy chociażby średnia z jazdy będzie lepsza niż ostatnio. Także dziękuję za obejrzenie do końca, łapka w górę, w dół, subskrypcja, trzymajcie się, hej!